White Kogel. Ośrodek, który może być postrzegany jako maluch, mając oczywiście za sąsiadów Zillertal Arenę ze 150 km tras oraz Kitzki ze słynnym Kitzbühel, gdzie jest 180 km. A tu tylko, jak widzicie, 75 km. Choć dla nas w Polsce to byłoby aż 75. Ja zaczynam przedstawianie wam tego ośrodka od tak zwanej kolejki Smaragdbahn i pokażemy dwa zjazdy. 5A, niebieska, łatwa trasa, bardzo rodzinna i z tego samego miejsca, czyli ze szczytu 2101 metra na 1624 metry będziemy zjeżdżać trasą czerwoną 14A. A będziemy zjeżdżać do stacji pośredniej gondoli Smaragdbahn. Tak prezentuje nam się górna stacja i nie bez przypadku wybrałem ją na prezentowanie tego ośrodka na początek, bo naprawdę jest związana ze szmaragdami. I z tego placu będziemy zjeżdżać właśnie na lewo trasą 14A czerwoną, ale to w drugiej części tego filmu, za to w pierwszej części w tym momencie zaczynamy naszą trasę niebieską 5A. Ale wracając do nazwy wyciągu Smaragdbahn, to okazuje się, że jak najbardziej jest to powiązane ze szmaragdami, ponieważ w tej dolinie tutaj poniżej, gdzie znajduje się miejscowość Bramberg, z której wyjeżdżaliśmy na sam początek, gdzie jest dolna stacja gondoli, to jest dolina Habachtal i to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie znajdują się złoża prawdziwych szmaragdów o jakości jubilerskiej. Zresztą w Brambergu znajduje się też muzeum i podobno tam jest tak zwana Madonna ze szmaragdów, czyli 30-centymetrowy okaz, który został tam znaleziony w 1970 roku. Podobno rzadko, ale znajdują się podobno małe kryształki w strumieniach po takich większych roztopach, a ponieważ śniegu, jak widzicie, jest sporo, to te roztopy trochę trwają i pewnie wymywają takie mniejsze kryształki. A może jeszcze przytoczę legendę, bo też jest dość ciekawa, zresztą powiązana z miasteczkiem Bramberga, która w herbie ma złotego konia. No i podobno legenda mówi o tym, że był to sobie rycerz Barć, który po pijackiej nocy wjechał koniem do White Kogel. Koń wrócił po kilku dniach, cały pozłacany, wskazując jakby drogę do jednego z najbogatszych żył złota drogich kamieni w Alpach. A wracając do White Kogel, my w tym momencie właśnie jedziemy pod szczytem White Kogel. Niestety pogoda była jaka była i sam szczyt utonął w chmurach. Jest zresztą jeszcze jeden dodatkowy aspekt przyjechania tutaj do White Kogel. Okazuje się, że ta część regionu należy do tak zwanego Hochtaurenhalf, ponieważ jest tu specyficzne ukształtowanie terenu. Dość jest wysoko, bo jeździmy na między innymi 100, tutaj ten teren się znajduje, z którego zjeżdżaliśmy. No i tutaj powietrze jest całkowicie wolne od alergenów i zarodników grzybów. No i podobno zebrali się naukowcy i udowodnili, że przebywanie na szczycie White Kogel przez kilka godzin dziennie drastycznie poprawia wydolność płuc u astmatyków, czyli mamy tak zwane naturalne sanatorium na nartach, czyli jest to jednak dodatkowy powód, by przyjechać tutaj. No, to może dam wam, że tak powiem, pooglądać. Jesteśmy na trasie 5B, dość rodzinnej trasie, wystarczająco długiej, by nacieszyć się widokami. Nie ma jakichś tutaj problemów, jeżeli chodzi o zmienność, dużą nachylenia, po prostu zjeżdżamy trasą niebieską.
No, jak widzicie, to jest jedno z zaskoczeń. Powiem szczerze, rzadko się zdarza, żeby była interakcja między saneczkarzami a narciarzami. Nie jestem przekonany i nie mogę znaleźć informacji, bo z tego co wiem, to jednak wzdłuż trasy 14 jest tor saneczkowy, a nie tutaj. Więc albo to jest całkowity przypadek, widok takiego narciarza. Tutaj na tej trasie jest zbyt wąsko, zresztą jak widzicie, żeby tutaj jednak pomieścić i to sobie tak nie wyobrażam. A tor saneczkowy, jak powiedziałem, przy trasie 14, no jak najbardziej jest przystosowany stricte pod saneczkarzy i jest to tor czynny do 22, więc po południu część osób po prostu przesiada się z nart na sanki i jeździ sobie do późnego wieczora. Zresztą w Austrii jest to jak najbardziej dość powszechne w różnych ośrodkach. A jak jesteśmy już przy dolnej stacji, to trochę statystyk. Zjechaliśmy 346 metrów w pionie. Nasza trasa liczyła 2,5 km, a jeżeli chodzi o nachylenie średnie, to 13,6, czyli typowo niebieska trasa. No, gdzieś tam się zdarzyło 30% niecałe. Możemy zatem przejść do drugiej trasy 14A. Oczywiście startujemy spod naszej gondoli szmaragdowej i wybieramy całkowicie drugą stronę, czyli obracamy się o 180 stopni i zaczynamy nasz zjazd. To już jest trudniejsza trasa, to już czerwona trasa, ona ma większe nachylenie. Można wybrać tutaj niebieską trasę, ale ja się skupiam na czerwonej. A przed nami te wysokie góry, trochę mocno zachmurzone, to są wysokie Taury. Czyli tam, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Austrii, Grossglockner, także gdzie znajduje się Park Narodowy Hohe-Tauern. Jest to największy park narodowy w Austrii, no i który, jak to się pisze, ładnie i promuje zrównoważoną turystykę i ochronę przyrody. Po prawej stronie mijamy restaurację White Kogel. A nad nami zielone, czyli szmaragdowe gondole, które nas wywoziły na górę. Zresztą tam na początku chyba wspominałem, że wyjazd gondolą od samego dołu z Bramberga na samą górę to prawie 9 minut. No i standardowo zachęcam Was do klikania albo łapka w górę, albo do subskrypcji. To pomoże na pewno w rozwijaniu się kanału. A jeżeli ktoś docenia moją pracę, którą wkładam w tworzenie tych filmów, to także linki do tak zwanej wirtualnej kawki są w opisie oraz w komentarzu. Wspomniana dolina Habachtal oraz miasteczko Bramberg znajdują się w tym momencie po lewej stronie. Film był kręcony w marcu, w połowie, więc macie jakby obraz tego, co możecie tutaj zastać, jeżeli byście się wybierali właśnie w podobnym terminie. No i jak widzicie, jest stacja pośrednia gondoli, do której w tym momencie zjeżdżamy. Na koniec oczywiście ścianka, trochę trudniejsza tego wszystkiego i zjechaliśmy w okolicy 1600 metrów. Trasa na dół już wtedy była zamknięta, więc do samego dołu nie dało się
zjechać. Różnica poziomów 438 metrów, przejechaliśmy 1511, a jeżeli chodzi o średnie nachylenie, to wyszło dość spore, bo 29%, największe gdzieś tam podchodziło pod 40%. A ja Was zapraszam na następne filmy. Cześć, Marek.